Dobry wieczór, Łódź! Witam Was bardzo serdecznie w klubie Wytwórnia na najbardziej stylowej randce tego roku. No i tym razem przekroczyliśmy kolejne granice, podnieśliśmy tą poprzeczkę jeszcze wyżej. Myślę, że wszyscy goście, którzy nas odwiedzą już za niecałą godzinę, zobaczą przepiękne widowisko, niesamowite pokazy mody, świetne licytacje. Gala Pomocni w Modzie 2026 to nie tylko blask fleszy i przepiękne kreacje, to przede wszystkim realna miłość, którą zamienimy wspólnie w konkretne wsparcie. Wspaniały wieczór walentynkowy. Będziemy wspólnie celebrować bezwarunkową miłość i wspierać tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Zbieramy na rzecz Fundacji Ktoś, czyli opieki wytchnieniowej, oraz zbieramy na rzecz Fundacji Ukochani Magdaleny Różczki, która zajmuje się szkoleniami i kursami dla kandydatów na rodziny zastępcze. Inicjatywa polega na zjednoczeniu się mody, sztuki i wielu dziedzin w celu zebrania funduszy na charytatywne cele. Jeżeli w jednym miejscu spotykam tak dużo dobrych osób, które chcą pomagać, które myślą nie tylko o sobie, to mnie się chce dalej działać, więc to jest właśnie dla mnie motor. Ja się cieszę, że ta idea, która łączy kulturę, sztukę, modę, łączy również odpowiedzialność społeczną i troskę o drugiego człowieka. I cieszę się, że właśnie Urząd Marszałkowski jest partnerem tego wydarzenia. To ileś żyć, które być może potoczą się w lepszy sposób. A jak jeszcze to się dzieje, łączy z moim miastem i czymś, co jest w jego DNA, czymś, na czym ono wyrosło. Moda, tekstylia, kreatywność, to jest coś wpisane po prostu w duszę tego miasta, to tym bardziej mnie to napawa dumą, optymizmem i wiarą w ludzi. Chciałabym, żebyście wiedzieli, że wszystko, co tu się dzisiaj wydarzy, zamienimy w dobro, które się przełoży na kolejne godziny opieki wytchnieniowej dla rodzin, które czekają w kolejce. Pomagamy osobom, opiekunom osób z niepełnosprawnościami. Pomagamy rodzicom, najczęściej samotnym mamom, które mają pod swoją opieką całe życie dziecko z niepełnosprawnością. Ważne, że idzie przekaz w świat, że pomaganie jest dobre, że filantropia jest dobra, że każdy z nas może zrobić coś, dzięki czemu życie innych ludzi będzie lepsze. Spodziewam się przede wszystkim bardzo dobrej publiczności, ponieważ uważam, że tego typu wydarzenia powinny przyciągać publiczność, która doskonale wie, po co tutaj jest. Czyli aby się dobrze bawić i aby pomagać, aby licytować. Liczymy na to, że zbierzemy możliwie jak największą kwotę. Przed nami pokaz wyjątkowy, bo osobisty. To opowieść o włókniarkach okiem Patrycja Plesiak Atelier. O sile kobiet, o tradycji, o regionie, który inspiruje. W tych projektach znajdziecie ukłon w stronę babci projektantki Cecylii. Teraz inspiracją była moja babcia Cecylia, która była 31 lat włókniarką, pracowała w 2 fabrykach, a ponieważ promuje też region łódzki, włókienniczą Łódź podczas tej edycji, w moim autorskim wzorze nawet znajdziecie herb województwa.
moda, która pomaga i ona się przeobraża, przepoczwarza w taką formę pomocy, jest dla mnie czymś najpiękniejszym, co może się wydarzyć i trzymam kciuki, aby tych inicjatyw było coraz więcej, żeby tą modę wykorzystywać w taki dobry sposób. Zainspirowałam się porcelaną z Chodzieży, polskim wzornictwem. Chciałam tak nostalgicznie nawiązać do właśnie trochę takiego klimatu vintage, ale właśnie do tego polskiego wzornictwa. Stworzyłam kolekcję upcyklingową. Zawsze z Łodzią kojarzy się Fashion Week, ten sprzed 10-12 lat, więc Łódź jest miastem mody zdecydowanie i oby więcej takich inicjatyw. Bardzo dużo wspaniałych, bardzo zdolnych projektantów, młodzi, fantastyczni modele i modelki, którzy mam nadzieję będą mieli też ogromne szanse, też dzięki nam, my dzięki nim. Dzisiaj choreografem i reżyserem naszych pokazów jest Waldek Szymkowiak, czyli choreograf, który zawsze mi robił pokazy na Fashion Weeku, więc to wszystko jest takie cudowne dzisiaj. Nie wyobrażałem sobie odmówić na to zaproszenie i właśnie się cieszę, że moda ma taki społeczny też wymiar, że właśnie to nie są tylko właśnie ubrania jakieś tam fatałaszki, tylko to jest coś, co faktycznie zmienia rzeczywistość. Zawsze pomagamy i jesteśmy bardzo chętni, jeżeli dostajemy tylko taką propozycję, żeby wspomóc kogoś, kto tego potrzebuje, czy jest to szersza fundacja, czy jest to osoba indywidualna, zawsze można na nas liczyć. Pomimo tego, że jest tak wielu projektantów w dzisiejszym wydarzeniu, to i przymiarki, i próby, wszystko trwało jakoś tak bezkolizyjnie. Także gdyby każdy backstage tak wyglądał, bylibyśmy przeszczęśliwi. Bardzo dużo też swoich takich emocji przelałem w tą kolekcję. Ona jest trochę inspirowana Łodzią, trochę moją pracownią, trochę z moimi doświadczeniami z depresją, bo też niedawno z niej wychodziłem i jakby teraz już jest dużo lepiej, więc to jest bardzo dla mnie taka osobista i emocjonalna kolekcja. Bardzo lubię tu wracać. To jest takie kreatywne miasto, powiedziałabym, że pełne takiej młodej energii, trochę taka przeciwwaga dla poważnego show biznesu warszawskiego, a dla mnie fantastyczni ludzie, cudowna atmosfera. Patrycja Plesiak zgromadziła niesamowitych projektantów, ale oczywiście także interesują mnie licytacje i aukcje. Zastanawiam się, ile pieniędzy uda nam się uzbierać na dwie wspaniałe fundacje. Dodatkowo na sam koniec jeszcze koncert Baranowskiego. To też jest wspaniała wisienka na torcie. Cieszy mnie to bardzo, dlatego że już licytacji kilka udało mi się poprowadzić i to jest też fajne zajęcie. Bardzo.
każda złotówka, nie tylko z naszej licytacji, ale z wielu innych również cichych licytacji, jest przeznaczane na naprawdę fajne, zweryfikowane, sprawdzone cele. Wielkie brawa! To powinny być cudowne, ogromne brawa! Mamy 15 tysięcy. Mamy 15 tysięcy, drodzy Państwo, proszę o wielki hałas! Powinniśmy jak najbardziej otworzyć swoje serca, żeby podopieczni zarówno Fundacji Ktoś, jak i Fundacji Ukochani Magdaleny Różczki mieli jeszcze lepsze warunki do tego, by żyć, by byli wspierani i mogli zawsze liczyć na innych ludzi. Tam na końcu 7. To już jest 7 tysięcy. mamy 8. 8 tysięcy. Mamy 15, brawa! Jestem malarzem, jestem autorem obrazu Tropical Break, który mają Państwo przyjemność oglądać na dzisiejszym wydarzeniu. Jestem wielką miłośniczką niesienia pomocy. Uważam, że to nas uskrzydla i na pewno dzięki temu nabieramy większej wrażliwości. Faktycznie połączenie sztuki, czyli projektowania mody i twórczości, widzę to po raz pierwszy i to jest świetna akcja, bardzo mi się to podoba, tym bardziej widzę te wszystkie kolorowe ptaki, które tutaj przyszły, to jest po prostu cudowne. I 7 tysięcy złotych po raz trzeci dla pana przy stoliku numer 12, sprzedane! Słuchajcie, no 500 tysięcy to jest świetny wynik, dziękujemy wam bardzo. No i do zobaczenia za rok, jesteście świetni. Dzięki wielkie!